Cześć, ja nazywam się Agnieszka Jakubowska, a to jest mój kanał o regułach gry w golfa. Jeżeli zetknąłeś się już z golfem, wiesz na pewno, że istnieje coś takiego jak reguły gry w golfa, jak zasady, według których wszyscy golfiści grają swoje rundy. Ale tych zasad jest bardzo dużo. Czy uważasz, że wszystkie są ważne? Czy uważasz, że wszystkich należy przestrzegać? Czy myślisz, że niektóre z nich można tak po prostu pominąć, grając rundę golfa? Oczywiście, że można. Zaraz Ci wytłumaczę, dlaczego tak uważam. Golfiści grają bardzo często rundy treningowe. Na takiej rundzie testują pewne zagrania, uczą się nowych uderzeń, powtarzają, jeżeli im nie wychodzi, i wtedy taka runda golfa, ale zagrana w warunkach treningowych, nie musi być przecież rozegrana zgodnie z regułami. Golfiści grają też rundy towarzyskie. Czasami nawet nie liczą wtedy swoich uderzeń. Grają z rodziną, z przyjaciółmi, chcą mile spędzić czas. I wtedy również nie ma obowiązku, żebyś przestrzegał wszystkich reguł. Przychodzi jednak taka runda, którą chcemy wpisać do systemu handicapowego. Taka runda, która ma wpływać na nasz handicap. I wtedy możemy wpisać tylko taką rundę, która została rozegrana zgodnie z regułami. Ale co to właściwie oznacza? Oznacza to przede wszystkim tyle, że rundy pozaturniejowe możemy grać zgodnie z regułami i niezgodnie z regułami. Tylko że tylko takie rundy, które zostały rozegrane zgodnie z regułami, będziemy mogli wpisać do systemu handicapowego. Tylko takie rundy będą mogły wpływać na nasz handicap, czyli go obniżyć bądź też podwyższyć. No i przychodzi wreszcie ten czas na rundy turniejowe. Wybieramy się na turniej i czytamy regulamin, bo czytamy, tak? Czytamy, oczywiście, że czytamy. Czytamy, że turniej jest rozgrywany według reguł gry w golfa. Według reguł R&A, zatwierdzonych przez PZG. Nieważne, jak nam to napisali, ale napisali nam, że musimy rozegrać turniej zgodnie z regułami. No ale po co? Po co nam tak utrudniają? Otóż dlatego, żeby nasze wyniki można było porównać z wynikami innego gracza. Żebyśmy rozegrali tą rundę według tych samych zasad. Żeby wtedy, kiedy jeden gracz zagra piłkę na out, wydropuje się w poprzednim miejscu, doliczając sobie do wyniku jedno uderzenie kary, nie było takiej sytuacji, kiedy inny gracz również w sytuacji, kiedy zagrał piłkę na out, gra sobie z tamtego outu dalej. Czy ich wyniki wtedy można porównać? Czy da się powiedzieć, który z nich tak naprawdę wygrał? Który z nich zagrał tego dnia lepiej? Porównać wyniki da się tylko wtedy, kiedy wszyscy gracze zagrają według tych samych reguł. Kiedy grają w tą samą grę, a nie w jakąś inną. I tylko wtedy tak naprawdę da się wyłonić zwycięzcę. Kiedy gramy i rywalizujemy ze sobą, musimy grać według tych samych zasad. Musimy grać zgodnie z regułami gry w golfa. A te wszystkie mniej ważne reguły to dropowanie z wysokości kolana. No dlaczego nie z biodra? Bo tak ustalono i dropujemy piłkę z wysokości kolana. Wszyscy gracze na polu, będąc w jakiejś sytuacji, wydropują piłkę z wysokości kolana. Jaki jest powód, dla którego ty miałbyś dropować z innego miejsca? Bo jak jest słupek w piłce nożnej, to jest słupek, a nie bramka. A jak się masz wydropować z kolana, no to się wydropuj z kolana, a nie z jakiegoś innego miejsca. Bo takie są reguły. A jeśli mam swoje pierwsze uderzenie zagrać z obszaru tee, to muszę piłkę postawić w obszarze tee, a nie przed znacznikami. Bo jeżeli zagram sprzed znaczników, to będzie falstart, to będzie spalony. To będzie wystartowanie przed linią i dlatego nie może być uznane. I to nie jest tak, że ktoś się czepia albo ktoś się nie czepia. Po prostu takie są reguły.
Nieważne, czy jest akurat sędzia, czy nie ma akurat sędziego, czy współgracz zwrócił tobie uwagę, czy sam to zauważyłeś. Po prostu napraw swój błąd. Zagraj z właściwego miejsca, dolicz sobie właściwą liczbę uderzeń karnych, jeżeli trzeba, i graj dalej. Miej odwagę i ponieś konsekwencje, jeżeli popełniłeś jakiś błąd. Bo to nie jest przecież tak, że twój współgracz to jest świnia, bo ci każe coś doliczyć, bo psuje ci twój wynik, bo psuje ci grę. No przecież to ty zagrałeś sprzed znaczników T. To ty się pomyliłeś. To ty zagrałeś piłkę do wody. No to jak współgracz jest świnia? Jeżeli gramy w turniejach, to reguł należy przestrzegać. Inaczej będzie nie fair. Inaczej będzie niesprawiedliwie. Inaczej nie będzie można porównać wyników dwóch różnych graczy, a co dopiero 100 graczy, którzy biorą udział w tym samym turnieju. Dlatego tak ważne jest, żeby wszyscy przestrzegali reguł, jeżeli biorą udział w turniejach, i żeby wszyscy przestrzegali wszystkich reguł, a nie tylko tych, na które mają ochotę. A reszty niekoniecznie. Ale żeby stosować reguły, jest jeden warunek, który musisz spełnić. Musisz je znać. Musisz je przeczytać. No bo oczywiście nie da się stosować reguł, jeżeli nie masz o nich zielonego pojęcia. Dlatego należy sięgnąć do źródła. No ale te reguły nie wiadomo gdzie są. Jak nie wiadomo gdzie są? Reguły masz na stronie PZG. Reguły znajdziesz w aplikacji PZG. Reguły znajdziesz w skróconej wersji w formie drukowanej. Reguł uczył cię twój instruktor na kursie na zieloną kartę. Pamiętasz jeszcze coś stamtąd? Były czerwone paliki, żółte paliki, białe paliki, niebieskie paliki. Mówił dokładnie, które można wyciągać przed uderzeniem, a których nie należy. Mówił, co należy zrobić, kiedy piłka wpadnie do obszaru kary. Mówił, co należy zrobić, kiedy piłka wypadnie na aut. Mówił też z pewnością tobie, co masz zrobić i jak się zachować wtedy, kiedy piłka jest w terenie w naprawie. Czy możesz stamtąd zagrać? Mówił, nie mówił, to było tak dawno, że i tak już nic z tego nie pamiętam. Reguły się też niestety zmieniają. Ostatnia taka bardzo duża zmiana reguł była w 2019 roku. Jeżeli ty robiłeś swoją zieloną kartę wcześniej, powinieneś odświeżyć swoją wiedzę i sprawdzić, czy wszystkie zmiany pamiętasz i czy którejś nie przeoczyłeś. Oczywiście w formie papierowej, w książeczce, którą masz z pewnością w torbie, i na stronie PZG w formie elektronicznej znajdziesz reguły w ich oryginalnym brzmieniu. Nie zawsze jest to tekst, który jest zrozumiały, który jest łatwo przyswajalny. Czasami jest tam za dużo rzeczy, które w danym momencie nie są ci w ogóle potrzebne. Czasami ciężko jest zrozumieć. Nie zawsze w oryginalnym tekście dla każdego jest wszystko jasne. Dlatego postanowiłam napisać książkę, w której wyjaśniam najważniejsze reguły gry w golfa, żeby były zrozumiałe dla każdego. Dla każdego, kto będzie chciał je zrozumieć. No bo oczywiście, jeżeli nie będziesz chciał, to nie zrozumiesz. Ale jeżeli wykażesz choć odrobinę zaangażowania, chęci, to gwarantuję ci, że większość z tych najważniejszych reguł będzie dla ciebie na tyle jasna, że będziesz bez trudu mógł zastosować je w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Ale nie każda sytuacja będzie sytuacją łatwą. Zdarzą się oczywiście jeszcze takie, w których nie będziesz wiedział, co zrobić, nie będziesz wiedział, gdzie się wydropować albo ile uderzeń sobie doliczyć. No ale od czegoś jest jeszcze sędzia na polu. Sędzia jest właśnie od tego, żeby powiedział ci, co możesz w danej sytuacji zrobić, jak powinieneś postąpić, gdzie się wydropować. Jeżeli to jest turniej stroke play, to możesz zagrać również 2 piłkami, pod warunkiem, że zrobisz to prawidłowo. Pamiętaj o tym, że sędzia na polu jest właśnie po to, żeby ci pomagać. On nie jest po to, żeby cię pilnować. On nie jest po to, żeby ci przeszkadzać w twojej grze. On nie zawsze będzie koło ciebie. Na polu podczas całego turnieju jest 1 bądź 2 sędziów. Tak naprawdę rzadko się zdarza, że sędzia jest koło ciebie.
Ale wtedy, kiedy jest koło ciebie, nie stresuj się. Bo to nie jest ktoś, kto przyszedł pilnować cię w twoich poczynaniach. Sędzia będzie przede wszystkim pilnował tempa gry i tego, żeby gra była płynna, żeby wszyscy gracze grali sprawnie i szybko. Niezależnie od tego, czy jest sędzia, czy go nie ma, i tak grasz zgodnie z regułami, prawda? Bo golf jest grą fair play. Tak zawsze było, jest i tak powinno być w każdej grze, która będzie albo rundą turniejową, albo będzie liczyła się do celów handicapowych. Reguły muszą być wtedy przestrzegane i to zarówno przez ciebie, jak i przez wszystkich graczy, którzy biorą udział w tym turnieju. Dlatego jeżeli to jest turniej w formacie stroke play albo stableford i widzisz, że ktoś złamał regułę, tobie nie wolno tego zignorować i przymknąć oka, bo nie działasz tylko i wyłącznie w swoim imieniu. Działasz w imieniu wszystkich golfistów, którzy startują w tym turnieju. To ty masz stać na straży tego, żeby reguły w tym turnieju były przestrzegane. Przynajmniej w twoim flajcie. Oczywiście nie widzisz tego, co się dzieje w innych flajtach, ale możesz mieć pewność, możesz mieć zaufanie, że w innych flajtach również reguł się przestrzega. Jeżeli ktoś zauważy, że została złamana jakaś reguła, no to zareaguje w imieniu własnym, ale też i twoim, w imieniu wszystkich golfistów, którzy startują w tych rozgrywkach. Żeby można było wszystkie wyniki na końcu porównać, żeby było to sprawiedliwe i żeby było fair play. Niezareagowanie na złamanie reguł przez jakiegoś gracza w turnieju może być potraktowane jako zgoda na złamanie tych reguł, a co gorsza, nawet jako umówienie się na to, żeby reguły zostały złamane. W takiej sytuacji grozi nawet kara dyskwalifikacji. Czy trzeba przestrzegać reguł, grając rundę golfa, czy niekoniecznie? To zależy. To zależy od tego, czy grasz rundę turniejową, czy grasz rundę towarzyską. Czy gra runda będzie się liczyła do twojego handicapu, czy akurat trenujesz? Jeżeli jest to runda treningowa, rób co chcesz. Ale jeżeli rywalizujesz z innymi graczami, albo jeżeli ma to być runda oficjalna, która zostanie wpisana do systemu handicapowego, to niech to będzie runda zagrana zgodnie z regułami. Zgodnie ze wszystkimi regułami, a nie tylko niektórymi. To już wszystko, co chciałam ci powiedzieć w tym odcinku. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat reguł, na temat zasad ich przestrzegania, na temat zasad bezpieczeństwa i etykiety, które obowiązują na polu golfowym, przeczytaj moją książkę Poznać reguły. Możesz kupić na niektórych polach golfowych oraz jest w sprzedaży w sklepach internetowych. Możesz również zasubskrybować ten kanał, na którym będę regularnie umieszczała filmiki na temat reguł, na temat zasad ich stosowania, na temat formatów gry. Jeżeli podobał ci się ten odcinek, koniecznie zostaw mi łapkę w górę. Do zobaczenia i dobrej gry!